Mężczyzna zaprzęga konia. Zakłada mu drewnianą duchę, do jej końców przywiązuje rzemieniem kołoble wozu. Zaprzęg w duchę i hołoble, używany przy trakcji konnej, dotarł do Polski z terenów wschodniej Słowiańszczyzny. Świadectwem pochodzenia duchy jest jej nazwa, będąca przekształceniem nazwy ruskiej. Na ziemiach polskich zaprzęg ten występował na północnej Lubelszczyźnie, Podlasiu i wschodnim Mazowszu. Wypierano od początku XX wieku przez inne formy zaprzęgu, do dziś występuje jeszcze na Podlasiu, gdzie na specjalnych warsztatach, ducharniach, w kilku ośrodkach wiejskich ducharze wytwarzają zasadniczą część tego zaprzęgu, duchę. Zbliżenie na drewnianą konstrukcję, ściankę z dziurami i półokrągłym plastrem drewna. Ducharz ostrzy siekierę osełką. Podstawowymi narzędziami pracy ducharza są obok pionowej ducharni, na której przy pomocy żelaznych łomów wygina się duchę, ośnik, siekiera i nóż. Mężczyzna zanosi pnie na miejsce wyrobu duch. Przycina jeden z nich piłą. Duchy wyrabiane są z różnej grubości pni wierzbowych. Odpowiedni surowiec kupuje się i zwozi do ogrodnic z odległych nawet wsi. Ducharz okorowuje połowę jednej strony pnia. Ociosuje jego końcówkę. Drążek długością odpowiadający wymiarom duchy przygotowuje się do wygięcia na półokrągłej formie zwanej kociubą. Kładzie pień na formie z otworami. Lekkie duchy, zwane kabłąkami, wygina jedna osoba. Drzewo ścięte jesienią lub zimą posiada dostateczną giętkość umożliwiającą kształtowanie. Nie stosuje się obecnie żadnych dodatkowych zabiegów zwiększających elastyczność surowca, jak praktykowane do czasów ostatniej wojny rozparzanie drewna w piecu chlebowym. Wkłada końcówki łomów do kolejnych dziur w ducharni. Wygina nimi pień na półokrągłej formie zwanej kociubą. Drewno poddaje się pod naporem. Powoli przybiera kształt łuku. Mężczyzna wkłada łomy do kolejnych otworów. Drągiem dociska się do formy wyginany kabłąk, aby ducha utrzymała wymaganą krzywiznę. Rzemieślnik wkłada długi drąg do największego otworu w ducharni. Dociska nim wyginany pień. Kontynuuje przekładanie łomów do coraz niżej umieszczonych dziur. Mężczyzna podważa koniec pnia, odsuwa od ducharni. Mocuje do niego łańcuch, owija go o drugi koniec pnia. Wyciąga łomy z otworów. Aby zapobiec rozprostowaniu kabłąka, ściąga się jego końce drutem lub łańcuchem. Zdejmuje wygięty włók pień z półokrągłej formy. Odrywa z niego korę, odcina ją nożem. Po zdjęciu kory ducharz poprawia kształt wygiętego kabłąka. Kładzie wygięty pień przed ducharnią, zatyka pod nią drąg. Naciska nim na złączone łańcuchem końce pnia. Napiera na drąg całym ciężarem ciała. Rzemieślnik dokładnie ogląda duchę. Ścina z jej końców korę za pomocą ośnika, poziomego ostrza zamocowanego na 2 rączkach. Ociosuje je siekierą. Rozcina wzdłuż koniec wici leszczynowej, czyli długiego patyka. Wycina wnętrze rozciętej wici. Wygina obie wydrążone połówki, tworzy z nich obręcz. Ducharz przygotowuje witkę leszczynową, którą zakłada na końce kabłąka. Ściągacz ten, pozostawiany do ostatecznego wyschnięcia duchy, równie skutecznie zabezpiecza ją przed rozprostowaniem. Pozwala także na zaoszczędzenie drutu.
Wkłada w nią jeden koniec duchy, wygina wić wokół jej drugiego końca, owija wić wokół własnej osi, mocuje przy obręczy. Dociska wygięty pień ciężarem ciała, poprawia mocowanie wici, odkłada gotowe duchy. Wygiętą duchę odstawia się do przeschnięcia przed dalszą obróbką. Rzemieślnik uderza młotem we wbity w połowę pnia klin. Drewno powoli pęka. Mężczyzna uderza w inny, wbity w powstałą szparę klin. Drugi rzemieślnik ciosa siekierą. Obaj mężczyźni rozbijają pień wzdłuż na pół. Oprócz kabłonków, ducharze w ogrodnikach wyrabiają duchy masywniejsze, tzw. płaszczaki, używane do cięższych prac przewozowych. Wykorzystuje się na nie grube pnie drzewa, rozszczepiane przy pomocy klinów i siekiery. Ducharze rozbijają pienie na kolejne węższe kawałki. Jeden z nich wyrównuje drewno, ociosuje siekierą. Następnie przy pomocy ośnika zdejmuje korę. Tym samym narzędziem wyrównuje boki belki o niemal kwadratowym przekroju. Szybkimi ruchami ścina nierówności. Rozdzielony odpowiednio pień obrabiany jest wstępnie siekierą i ośnikiem. Mężczyzna klęczy przed kawałkiem drewna, przygląda mu się podczas pracy. Jego ruchy są precyzyjne, pociągnięcia krótkie. Wokół niego leżą duże trociny. Dwaj rzemieślnicy układają belkę na formie ducharni. Chwytają łomy, zatykają w otworze. Wygięcie płaszczaka wymaga znacznej siły, dlatego ducharz pracuje z pomocnikiem, najczęściej spośród najbliższej rodziny. Naciskają kolejno, przykładają łomy do następnych otworów. Zabezpieczają drewno drągiem. Ducharz siada na nim, kontynuuje wyginanie drewna. Belka przybiera kształt półokręgu. Technika wyginania obu typów duch jest podobna. Wymaga dużej wprawy i znajomości właściwości drewna. Mężczyźni kończą wyginanie belki. Jeden z nich owija jej końce łańcuchem. Czynność ta trwa stosunkowo krótko. Bardziej pracochłonna jest dalsza obróbka duchy. Ostrożnie wyciąga łom z otworu, zdejmuje duchę z formy, odkłada ją. Dokładnie ostrzy ośnik osełką z obu stron. Po przygotowaniu większej ilości duch i wstępnym przesuszeniu następuje ostateczne ich wykończenie za pomocą ośnika. Ducharz kładzie duchę na ławce. Ducharz wygładza wszelkie nierówności. Przy duchach płaszczaka odpowiednim struganiem płaszczyzn bocznych podkreśla ich trapezowaty kształt. Obraca duchę, ścina nierówności za pomocą ośnika. Opiera jeden z końców wygiętego pnia o brzuch, trzyma ośnik oburącz, wykonuje szybkie pociągnięcia po powierzchni drewna. Wokół niego liczne trociny. Gotową duchę z końcami ściągniętymi drutem lub wicią pozostawia ducharz do wyschnięcia. Suszenie trwa w zależności od pogody do 2 tygodni. Rzemieślnik odkłada duchę przy pozostałych, schnących na słońcu. Wszystkie drewniane łuki stoją oparte o siebie. Pomiędzy nimi biegają kury. Mężczyzna miesza gęstą farbę patykiem, nakłada ją na duchę pędzlem. Ducharze z ogrodnik wykonują także duchy zdobione. Duchy płaszczaki malują farbą olejną w kolorze brązowym lub wiśniowym i po wyschnięciu zdobią, wycinając nożykiem ornament po obu stronach. Bierze pomalowaną duchę, siada z nią na ławce. Wycina w pomalowanym drewnie ornamenty, używa nożyka, precyzyjnie wbija końcówkę ostrza w drewno, żłobi w nim. Tworzy geometryczną dekorację, trójkąt w kratkę.
Na środku duchy dekoracja, rąb w kratę. Mężczyzna na bokach wycina symetryczne linie o zawiniętych końcach. Rzemieślnik zdobi duchę, wycina kolejne kształty i falujące linie. Tradycyjne, nieskomplikowane wzory nawiązują wyraźnie do motywów zdobniczych występujących na rzeźbionych duchach ruskich, dostarczanych w końcu XIX wieku na te tereny przez handlarzy z sąsiedniej Białorusi. Sięga po dłuto, wycina nim krótkie kreski wzdłuż całego łuku. Duchy zdobione, używane wyłącznie przy zaprzęgach odświętnych, wykonywane są głównie na zamówienie. Mężczyzna odkłada gotową, zdobioną duchę obok tych niepomalowanych, prowadzi konia, ustawia przed furmanką, mocuje duchę na hołoblach, czyli dyszlach. W opinii miejscowych rolników zaprzęg w duchę, hołoble i specjalnie dostosowany typ homonta posiada wiele zalet. Rozpierająca hołoble ducha amortyzuje szarpania konia ciągnącego wóz, oszczędzając jego siły. Wyrabiane w ogrodnikach duchy znajdują do dziś wielu nabywców. Zaciska homonto wokół szyi zwierzęcia. Na furmance gotowe duchy. Mężczyzna prowadzi ciągnącego wóz konia. Na przystanku PKS grupa ludzi. Na ziemi ustawione w rzędy duchy. Podjeżdża autobus. Ducharstwo wykonywane sezonowo w okresach mniejszego nasilenia prac rolniczych jest dodatkowym źródłem dochodu dla uboższych gospodarzy we wsi. Pasażerowie wsiadają. Rzemieślnicy podsadzają jednego z mężczyzn na dach autobusu. Podają mu związane w pęki duchy. On układa je za barierkami na dachu pojazdu. 2 razy w tygodniu, wczesnym rankiem, 4 pracujący tu jeszcze ducharze wiozą swe wyroby furmankami lub PKS-em na okoliczne targi, do Siemiaty czy Kleszczeli, a niekiedy w poszukiwaniu rynków zbytu docierają aż do Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Mężczyzna mocuje duchy do dachu autobusu. Zeskakuje. Rzemieślnicy wsiadają do pojazdu. Autobus rusza. Na haku holowniczym ciągnie drugi, pusty autobus. Targowisko. Na polanie liczne furmanki zaprzężone w konie. Sporo z nich ma mocowane hołoble do duchy. Niektóre są zaprzężone jedynie w homonto. Wokół pełno ludzi. Zdobiona ducha stoi oparta o zderzak Warszawy 204. Klienci oglądają duchy. Sprawdzają sprężystość drewna. Mierzą długość przy pomocy rozpiętych palców dłoni. Na targu nabywcy sprawdzają zwykle jakość wyrobów, oceniając ich sprężystość i dokładność wykończenia. Dobiera się także odpowiednią wielkość duchy. Jeden z klientów rozmawia z rzemieślnikiem. Małżonkowie oglądają duchy. Rzemieślnik przynosi inny, pomalowany egzemplarz. Porównuje go z tym trzymanym przez kobietę. Wydaje jej resztę, wręcza banknoty. Zmiany zachodzące na wsi polskiej powodują stopniowy zanik ducharstwa, podobnie jak i innych tradycyjnych rzemiosł ludowych. Wokół karku jednego z koni zdobiona ducha.